Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku wschodnia granica II Rzeczypospolitej w dalszym ciągu była areną walki politycznej. Sowieci nie mogli pogodzić się ze zwycięstwem Polski. Zaczęli wysyłać grupy dywersyjne i sabotażowe na tereny wschodnich województw Rzeczypospolitej, aby zdestabilizować wschodnie tereny naszego kraju. Z tego powodu rozkazem z dnia 12 września 1924 roku generał Władysław Sikorski powołał formację specjalną pod nazwą Korpus Ochrony Pogranicza, w skrócie KOP, do ochrony wschodnich ziem II Rzeczypospolitej. W początkowym okresie istnienia formacji miała ona za zadanie opanowanie sytuacji na Kresach. Jednostki KOP-u miały zająć się obroną granic i rejonów przygranicznych przed coraz to śmielej działającymi bandami organizowanymi przez Sowietów. Natychmiast po sformowaniu pierwszych oddziałów i objęciu przez nich powierzonych odcinków na granicy wschodniej rozpoczęto program budowy strażnic KOP-u wraz z ulokowanymi na tyłach koszarami. Struktura korpusu została oparta na strukturze wojskowej, to jest brygadach, pułkach, batalionach piechoty oraz szwadronach kawalerii. Oddziały KOP-u z początku nieliczne rozrastały się w okresie istnienia formacji, osiągając w szczytowym momencie liczbę około 25 000 żołnierzy. Elementem wyróżniającym formację był mundur. W przeciwieństwie do innych formacji Wojska Polskiego w Korpusie Ochrony Pogranicza wszyscy żołnierze, niezależnie od stopnia, mieli przydzielone regulaminowe buty z wysoką cholewą. Żołnierze KOP-u nosili okrągłe czapki z granatowym otokiem i zielonymi wypustkami. Były one noszone podczas służby garnizonowej i patrolowej na granicy. Stały się elementem rozpoznawczym, podkreślając elitarny charakter formacji. Na kołnierzach kurtki mundurowej naszyte były patki w kolorze granatowym z wężykiem białym lub srebrnym i zieloną wypustką w tylnej części. Kopiści przez 15 lat zajmowali się głównie zwalczaniem sowieckich band dywersyjnych, które starały się ciągle przekroczyć granicę. Pod koniec 1939 roku widmo wojny zawisło nad Rzeczpospolitą. 1 września III Rzesza atakuje Polskę, a 17 września Armia Czerwona rozpoczyna zdradziecką agresję. Sowieci na całym froncie mieli prawie 500 000 żołnierzy i ponad 5500 czołgów i samochodów pancernych. Mieli ogromną przewagę liczebną względem Polaków. Nowy dowódca korpusu, generał brygady Wilhelm Orlik Rickemann, zdając sobie sprawę z ogromnej przewagi przeciwnika, wydał rozkaz prowadzenia działań opóźniających typu niszczenie mostów lub linii telegraficznych. Oprócz tego kopiści dostali również rozkaz wycofania się w głąb kraju w celu przygotowania lepszych pozycji obronnych. Zgrupowanie KOP-u w liczbie około 8700 żołnierzy wycofało się w sposób zorganizowany, będąc atakowane przez lotnictwo sowieckie i komunistycznych bojówkarzy. Między 28 a 30 września w drodze na Lubelszczyznę żołnierze korpusu stoczyli krwawą, lecz zwycięską bitwę pod Szackiem, odbijając miejscowość z rąk Sowietów i otwierając sobie drogę na przeprawy przez Bug. 30 września podczas przemarszu w okolicach Wytyczna idący w straży tylnej batalion KOP Bereźne natknął się na sowieckie siły pancerne, będące poważnym zagrożeniem dla polskich jednostek. Na szczęście Polacy byli wyposażeni w armatki przeciwpancerne Bofors kalibru 37 mm. Armata ta była niezwykle skuteczna. Jej niewielkie wymiary pozwalały na szybkie i łatwe ukrycie działka, zaś siła ognia była wystarczająca, by zniszczyć wszystkie typy czołgów biorących udział w ataku na Polskę. Dobrze ustawione działka zniszczyły 2 sowieckie czołgi. Następnego dnia po otrzymaniu rozkazu oddziały KOP zajęły wyznaczone pozycje obronne. Batalion KOP Bereźne pod dowództwem majora Antoniego Żurowskiego zajął obronę nad Włodawką na odcinku od Suchawy w kierunku na południowy zachód.
Pozostałe bataliony KOP, jak Polesie, Rokitno i Sarny, przygotowały pozycje obronne w różnych częściach rejonu Wytyczna, starannie rozlokowane, aby pokryć kluczowe kierunki natarcia przewidywane od strony zachodniej i wschodniej. Dodatkowo bateria armat kalibru 75 mm zajęła stanowisko ogniowe w lesie koło Wólki Wytyckiej, a szwadron kawalerii KOP został umieszczony w lesie na północ od Lipniaka jako ruchomy odwód grupy. Ta strategiczna lokalizacja pozwoliła na szybką reakcję w razie niespodziewanego ataku nieprzyjaciela. Nad ranem Sowieci rozpoczęli natarcie. Zaatakowali zachodnią część pozycji obronnych KOP-u jednostkami piechoty wspieranymi przez siły pancerne. Oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza stanęły do walki, starając się skutecznie odeprzeć natarcie nieprzyjaciela. Под трибунал пойдешь вперед! Batalion KOP Bereźne zabezpieczał obszar od północnego wschodu, stawiając opór nacierającym od strony Włodawy. Batalion Polesie i Rokitno broniły zachodniej części Wytyczna, a batalion Sarny był rozwinięty na wschód od Wólki Wytyckiej, zajmując obronę na południu. Mimo dobrze przygotowanych pozycji obronnych, batalion Rokitno poniósł ciężkie straty i został zmuszony do wycofania się. W tej trudnej sytuacji dowódca pułku Sarny ocenił, że nie utrzyma pozycji zajmowanych przez batalion Rokitno i Sarny. Generał Orlik Rykkeman zdecydował, że o godzinie 12 zgrupowanie zakończy walkę i oderwie się od nieprzyjaciela. Batalion Bereźny wycofał się w kierunku północnego wschodu i w mocno uszczuplonym składzie dołączył do samodzielnej grupy operacyjnej Polesie. Po całodziennych walkach dowódca grupy KOP rozkazał odwrót i rozwiązał grupę. Oddziały drobnymi grupami przedostały się do lasów i rozpoczęły walkę konspiracyjną. Straty Korpusu Ochrony Pogranicza w walkach pod Wytycznem wyniosły 90 zabitych i 200 rannych. Natomiast straty przeciwnika według sowieckiego raportu, które wydają się być bardzo zaniżone, wyniosły 31 zabitych, 94 rannych i 4 czołgi. Przegrana wojna obronna w 1939 roku stała się kresem istnienia Korpusu Ochrony Pogranicza. Mundur korpusu po dostaniu się do niewoli sowieckiej oznaczał wyrok śmierci, przez co wielu żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza zostało zamordowanych w Katyniu oraz w Charkowie w 1940 roku.